Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski. Witam na cotygodniowym live'ie poświęconej sytuacji w Rosji. Będziemy mówić o ostatnim tygodniu. Powiemy sobie na temat skutków podwyżki stóp procentowych w Rosji. Przypominam, w piątek bank centralny podniósł stopę bazową z 16% do 18%. Powiemy, jak to wygląda. Będziemy się tutaj opierać o naszego ulubionego ekonomistę, analityka, pana Maksyma Osaczcija, no, który mówi bardzo często rzeczy, które są zbieżne do tego, co my podajemy. Często z niego czerpiemy, być może on czerpie z nas, my tego nie wiemy, przynajmniej się do tego nie przyznaje, natomiast tutaj duża zbieżność, jeżeli chodzi o te elementy analityczne. I dzisiaj też będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli ktoś ma ochotę zadać jakieś pytanie, ja będę odpowiadał. Od razu zapowiem, że dzisiaj miał być C bojowy o 20:30, natomiast nie udało nam się nagrać z powodów technicznych tego. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o ten live, tutaj będzie taka możliwość i nie przerwie. Natomiast z Maćkiem próbowaliśmy rano nagrać, udało się pół godziny nagrać. Być może Maciek wypuści live'a swojego o 20:30 i umieści ten fragment, który udało nam się razem nagrać, a być może nie. Tutaj też podziękowania dla wszystkich subskrybentów, patronów. Dziękuję, że wspieracie Kremlinkę. No i zaczynamy, słuchajcie. Pierwsze może takie spostrzeżenie, bo tutaj wiele osób pytało dlaczego i zastanawiało się, dlaczego 18% tej podwyżki, a nie 16% nie zostało utrzymane lub czemu nie 20%. No i może ja tutaj też zdradzę, dlaczego ja obstawiałem, że to będzie 18%, Mateusz mówił 20%, ja mówiłem, że to jest mało prawdopodobne. A więc trzeba by spojrzeć na to troszeczkę szerzej, a nie tylko na ten punkt ekonomiczny. Pierwsza rzecz to wzrost, który obecnie nastąpił po 7 miesiącach trwania dosyć wysokiej stopy bazowej, czyli 16%. W momencie, kiedy już wiadomo było, że te odczyty oficjalnej inflacji Росстату przekroczyły 9%, no i zbliżamy się do wartości dwucyfrowych. Przypomnijmy, że tak wysoki wskaźnik mieliśmy 2 lata temu, a więc w 2022, no i wtedy był wskaźnik w pewnym momencie na poziomie 20%. No i tutaj, tak jak pamiętacie, to pozwoliło bardzo szybko wraz z nadwyżką handlową, która pojawiła się w Rosji oraz takimi, można powiedzieć, szokowymi stopami procentowymi, opanować tą inflację. Czyli zadziałała taka szokowa terapia, stopy poszły bardzo wysoko w górę, depozyty poszły w górę, kredyty poszły w górę, natomiast w następnej fazie tego 2022 roku okazało się, że wpływy z eksportu wielokrotnie przewyższają wpływy z importu. Pojawiła się nadwyżka, no i tutaj część oczywiście obserwatorów i tych rosyjskich fanów mówi, że w tym roku będziemy mieli sytuację być może podobną, natomiast ona nie jest taka sama. No i tutaj też się będę odwoływał do tego, co Maksym o tym mówi. O ile przed majem tego roku rynek spodziewał się obniżki stóp w lecie, o tyle teraz mało kto liczy na ich obniżkę w kolejnych kwartałach, czyli mamy sytuację, z którą nie mieliśmy do czynienia na przykład w 2022 roku, wtedy był szok, że tak wysokie stopy, tak nagle. No i tutaj z każdym, można powiedzieć, tygodniem było przekonanie, że nastąpi obniżka, jeżeli chodzi o kolejne miesiące, kolejne kwartały. Natomiast obecnie sytuacja jest zupełnie inna.
Ta kluczowa stopa została podniesiona do 18%, a nie do 20%, tak jak na przykład w 2022 roku. Też z takiego elementu wydaje się psychologicznego, czyli tutaj bank centralny nie chciał tak mocno ryzykować konfliktu z rządem, a być może z otoczeniem Putina, podnosząc do tego, co było w 2022 roku. No, chociaż już teraz można powiedzieć, że rosyjska gospodarka zatoczyła pewne koło, czyli cofamy się do momentu, w którym te stopy są na tak wysokim poziomie, jak w tym pierwszym uderzeniu sankcji i tym szoku związanym z konfliktem. Natomiast zupełnie inne są podstawy tego, tak? Teraz mamy inne podstawy niż to było w 2022 roku. Jeżeli chodzi o obecny stan, to można powiedzieć, że szczytowa podwyżka stóp procentowych jest skutecznym narzędziem, jeżeli chodzi o tą terapię finansową i działa jak skalpel. Natomiast tutaj, jeżeli spojrzymy na to, co Rosjanie teraz robią, to nie używają tego jak skalpel, bo jeżeli byśmy tutaj zacytowali Maksima, to on uważa, że żeby podobny efekt uzyskać jak w 2022 roku, to te stopy powinny być na poziomie 40%, tak? Natomiast jak słusznie wskazuje, podniesienie stóp na tak wysoki poziom spowodowałoby olbrzymie problemy zadłużeniowe budżetu rosyjskiego i rządu rosyjskiego. A więc tutaj można powiedzieć, że bank centralny próbuje używać tych stóp procentowych, no ale nie w sposób tak jak ten skalpel, czyli że wycinamy ten, powiedzmy, nowotwór, tylko tutaj, tak jak Maksim to odnosi często w tekście, grzebiemy w ranie, bo jak słusznie wskazuje, przyczyny inflacji są zgoła inne i nie są wywołane tymi czynnikami zewnętrznymi, albo inaczej, są wywołane czynnikami zewnętrznymi, natomiast duży wpływ mają też czynniki wewnętrzne, bo jeżeli spojrzymy jak gdyby na powody inflacji, dlaczego ona się pojawiła, no to możemy wskazać nie tyle na to, że mamy przewyższający popyt nad podażą, tylko pozostałe inne elementy, które często wywołują inflację w wielu krajach, w Rosji w tym momencie istnieją. Pierwszy czynnik, na który tutaj się powołuje, no to jest wzrost kosztów produkcji. Jeżeli chodzi o koszty produkcji, zarówno na tym rynku wojenno-obronnościowym rosną, jak i również na rynku cywilnym. I to jest ten pierwszy element. Drugi element, który tutaj jest często przytaczany i był przytaczany przez bank centralny, to mamy element związany z problemami związanymi z importem. O ile w 2022 roku był szok i wiele elementów przestano importować i było przestawienie z tych krajów europejskich na kraje azjatyckie, jeżeli chodzi o import, teraz mamy sytuację zgoła inną, bo to kraje azjatyckie ograniczają Rosji import. No i teraz jest pytanie, skoro tak, z Europy ten import został ograniczony, przerzuciliśmy się na produkty chińskie lub z krajów tak zwanych przyjaznych, no to po ograniczeniach tych azjatyckich, z którymi mamy teraz do czynienia, czyli już przysłowiowy brudny i czysty juan, pytanie jest, co nam zostaje, jeżeli chodzi o towary importowe. To nie jest oczywiście tak, że mamy zupełnie jakieś tutaj olbrzymie sankcje, jeżeli chodzi o Chiny, natomiast sytuacja z miesiąca na miesiąc albo z tygodnia na tydzień pogłębia się, jeżeli chodzi o rozliczenia i transakcje, zarówno jeżeli chodzi o ten rynek
chiński, jak i jeżeli chodzi o rynek na przykład indyjski. Bardziej to dotyka importu, bo trudniej jest w tym momencie zamówić towary i sprowadzić do Rosji niż eksportu, chociaż również widzimy, jeżeli popatrzymy nawet na najnowszy raport Banku Centralnego, że zarówno zakłada się, że import, jak i eksport zacznie spadać. A więc będziemy mieli sytuację zgoła inną niż w 2022 roku, że Rosja nie ma tego manewru, przynajmniej w tym momencie, tak? Na dzień dzisiejszy nie mam tego manewru przerzucenia się na następne kraje, które mogłyby pomóc Rosji w tym imporcie. Czyli jeżeli ja chcę kupić maszynę, do tej pory kupowałem z Europy, teraz przeszedłem na maszyny sprowadzone z Chin, no i nie mogę zapłacić za te maszyny, no to muszę szukać następnego jak gdyby obejścia, a te możliwości powoli zaczynają mi się kończyć. Tutaj również należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o możliwości handlu z krajami Azji Centralnej, one, tak jak i również Turcji, od początku roku dosyć drastycznie i gwałtownie się zmniejszają. No i tutaj mamy sytuację teraz taką, że obecna ta podwyżka stóp procentowych najbardziej uderzy w tą najbiedniejszą, albo inaczej, może nie najbiedniejszą, ale w tą klasę ludzi biednych, którzy często posiadają różnego rodzaju pożyczki i są zadłużeni. Nie dlatego, że ich zadłużenie wzrośnie, tylko dlatego, że kolejne pożyczki, które bardzo często służą do spłacania poprzednich pożyczek, no oni będą musieli zarówno jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli chodzi o kredyty konsumenckie, zapożyczać się w bankach, jak i również w firmach mikropożyczkowych. Pamiętajmy, że te firmy mikropożyczkowe, jak i lombardy w Rosji dosyć prężnie działają. Więc tutaj możemy spodziewać się czegoś takiego, że ta grupa społeczna, jeżeli chodzi o te podwyżki, no będzie miała najtrudniejszą sytuację. W przypadku tych najuboższych, no to sytuacja jest często taka, że być może oni nie mają żadnej zdolności, jeżeli chodzi o pożyczki, chociaż patrząc na firmy mikropożyczkowe, jak to w Rosji się odbywa, no to tak zwana pożyczka na paszport, czyli na dowód osobisty, no w tym momencie bardzo często jest realizowana i jest możliwa, więc moim zdaniem inflacja i ta drożyzna i stopy procentowe dotykają, pamiętajcie, zawsze tych najuboższych. Do tego dochodzi sytuacja, o której będziemy jutro mówić w komentarzu i tak prawdopodobnie to będzie tematem, czyli sytuacja niepokojąca na rynku paliw, bo benzyna 95 przebiła roczne maksima, no i kosztuje około 10% więcej niż te maksymalne wartości rok temu, a rok temu tutaj Rosjanie dosyć mocno się obawiali, pojawiły się pierwsze braki i o tym będziemy mówić i w komentarzu i prawdopodobnie też z Markiem Meissnerem poruszymy w lupie gospodarczej, co pewnie będzie w najbliższych też tygodniach i miesiącach nadal wpływać na rynek, pomimo wprowadzenia zakazu eksportu benzyny. Ale o tym, tak jak mówię, sobie powiemy. Więc mamy do czynienia, słuchajcie, z taką rodzajem pewnej dychotomii, bo z jednej strony reżim i Kreml oraz rząd chcą przedstawić, że sytuacja jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju wskaźniki, to te wskaźniki rosną i z drugiej strony mamy bank centralny, który na piątkowym posiedzeniu, tłumacząc podwyższenie tych stóp procentowych, przedstawia zupełnie inną sytuację i inny obraz rosyjskiej gospodarki, gdzie wręcz wskazuje się, że
jeżeli chodzi o politykę fiskalną rządu i nawet monetarną, to mamy sytuację taką, że rząd cały czas te pieniądze pompuje na rynek do przedsiębiorstw, tych głównie związanych z wojskowością, z obronnością. Natomiast bank centralny próbuje ograniczać za wszelką cenę pieniądze, które na rynku są. A więc z jednej strony rząd próbuje pobudzać tą gospodarkę, dając firmom środki na produkcję i próbując zwiększać tą produkcję. Z drugiej strony bank centralny próbuje firmom zabierać te pieniądze, podwyższając stopy procentowe. No jak to działa? No jesteśmy firmą, no i teraz mamy z jednej strony jakieś zamówienia rządowe, które musimy zrealizować, mamy często jakieś terminy i z drugiej strony mamy bank centralny, który powoduje, że nasza na przykład linia kredytowa w tym momencie jej koszt zwiększa się o kilka procent. Z drugiej strony różnego rodzaju leasingi, które mamy, również się zwiększają, co tworzy taką spiralę inflacyjną, czego do końca chyba nie rozumie bank centralny, ponieważ on jak gdyby, znaczy może rozumie, natomiast ma do wyboru. Z jednej strony, tak jak Osachi mówi, mógłby spróbować podnieść te stopy na poziom właśnie 30-40%, czyli żeby to przebiło tą realną inflację, bo te 9% no to są to odczyty Rostatu i tu bank centralny zdaje sobie sprawę, że te odczyty nie do końca odzwierciedlają sytuację panującą na rynku, a więc te 40% pewnie by spowodowało, że te pieniądze no jakby z 16 na 40 linia kredytowa na powiedzmy 40 parę, 50 poszła, no to spowodowałoby, że firmy, które pracują dla rządu, może by się jakoś obroniły, bo może by dostały jakieś kredyty preferencyjne, bo tak często jest, natomiast już ich kontrahenci, no niekoniecznie, tak? No bo to nie jest tak, że wszyscy w Rosji mają kredyty preferencyjne, jakieś różnego rodzaju ulgi. Wiele firm musi zaciągać te kredyty na warunkach komercyjnych. Z drugiej strony mamy też sytuację na rynku konsumenckim, bo widzimy, że jeżeli chodzi o lipiec, to zadziałały te ograniczenia banku centralnego, czyli ograniczenie kredytów preferencyjnych hipotecznych, co spowodowało drastyczny spadek udzielanych kredytów. No i tak prawdopodobnie będzie również w sierpniu, a z drugiej strony pojawiły się bardzo niebezpieczne, jak nie groźniejsze kredyty konsumenckie, które w tym momencie bardzo często są udzielane przez banki w zastępstwie tych kredytów hipotecznych, które wcześniej były udzielane. Czyli tak, kredyty na samochody, kredyty na wyposażenie mieszkań, kredyty typowo konsumenckie, które często są, no jak to kredyty konsumenckie, już nie nawet tak, nie mówimy nawet o preferencyjnych stawkach, tylko mówimy o stawkach rzędu, przykładowo mówimy teraz o kredytach bankowych rzędu 30%. I to dotyka coraz większą ilość, można powiedzieć, ta fala kredytów konsumenckich, ona dotyka coraz większą ilość banków, bo coraz więcej banków chce udzielać tych kredytów. Dlaczego chce udzielać? Bo chce cały czas pompować tą bańkę kredytową, z którą mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o 2022-2023, szczególnie 2023, kiedy te kredyty wystrzeliły w górę, czyli no chce cały czas, żeby tutaj móc zarabiać, no nie bacząc na ryzyka związane z późniejszą spłatą tych kredytów. No wydaje się to szalone, jeżeli na to patrzymy, no ale
tak to w tym momencie wygląda. Prawdopodobnie bank centralny znowu będzie musiał próbować regulować sytuację i zacząć ograniczać kredyty konsumenckie, no ponieważ prowadzi to do dmuchania tej bańki kredytowej jeszcze bardziej. No a pamiętajmy, że już te kredyty zaciągnięte jeżeli one nie były preferencyjne, a takie były udzielane na powiedzmy 18-20% kredyty hipoteczne, no powodują, że być może dla części Rosjan będzie trudno spłacić te kredyty w przyszłości. Pamiętajmy, że w Rosji jest stała stopa, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne w większości, natomiast jeżeli chodzi o firmy, no to tu mamy sytuację zgoła inną, tam mamy bardzo często dynamiczną stopę, jeżeli chodzi o linie kredytowe czy różnego rodzaju usługi finansowe, kredytowe. A więc tutaj tylko w tym obszarze kredytów hipotecznych ta ludność ustawami była chroniona, jeżeli chodzi o stałe stopy, natomiast w pozostałych obszarach już niekoniecznie. No oczywiście, jeżeli chodzi o firmy mikropożyczkowe, no to prawie tam mamy dowolność, stopy sięgają często 200%, czy też może być i wyżej. A więc słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o drugą połowę roku, bo to jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o tą gospodarkę. No wydaje się, że przynajmniej tak Maxim twierdzi, to może nie być ostatnia podwyżka, jeżeli chodzi o ten rok. Bank Centralny twierdzi w swoim oświadczeniu, że ryzyka proinflacyjne przewyższają ryzyka dezinflacyjne. No jak to należy czytać? No należy czytać tak, że nie wyklucza kolejnej, no skoro przewyższają, nie wyklucza kolejnej podwyżki stóp procentowych, mówiąc o tym, że mamy presję cenową, jeżeli chodzi o gospodarkę, wskazując po raz kolejny, że gospodarka jest przegrzana, należy ją schłodzić, należy zmniejszyć ilość pieniędzy pompowanych w przemysł. To jest też dosyć ciekawe, no bo to jak gdyby nie pada może tak bezpośrednio, natomiast oznacza, że trzeba mniej produkować amunicji, mniej remontować, mniej, jeżeli chodzi o przemysł ten metalurgiczny, produkować wyrobów gotowych i tak dalej, no co by oznaczało, że trzeba zmniejszyć te nakłady wojenne, tak? No a więc nie pada to sformułowanie, natomiast to jest pierwszy taki postulat banku centralnego, czyli zmniejszenie tego dopływu gotówki, jeżeli chodzi o wydatki rządowe. No druga rzecz, która tutaj się pojawia, no to presja płacowa. No tutaj cały czas mówi się o tym, że mamy za małą ilość pracowników i to po raz kolejny zostało może nie na samym początku, natomiast później podkreślone, że jeżeli chodzi o liczbę pracowników, no to mamy dosyć duże niedobory. Pojawiły się tam bodajże dzisiaj również informacje na temat migrantów, którzy osiedlili się w Argentynie i w Brazylii, czyli mamy, no wydaje się dosyć duże liczby, bo ponad 100 tysięcy, 130-140 tysięcy osób, które wyemigrowało do Ameryki Południowej, jeżeli chodzi o te dwa kraje. My mówiliśmy, że ten odpływ w 2022-2023 stanowił mniej więcej 1 milion osób, jeżeli mówimy o samych Rosjanach.
Natomiast no, szacuje się, że być może 300 tysięcy wróciło, natomiast ponad 700 tysięcy, a patrząc na te dane z Ameryki Południowej, no wydaje się, że może to być liczba większa niż te 700 tysięcy, które gdzieś zakładaliśmy na podstawie tych wcześniejszych rosyjskich danych. No, co może wskazywać, że mamy niedobór, jeżeli chodzi o specjalistów i ekspertów w wielu dziedzinach, no bo najczęściej wyjeżdżały osoby wykształcone, posiadające odpowiednie kompetencje, majątek i tak dalej, no, które mogły sobie pozwolić na tą emigrację. A więc no, tutaj sytuacja tak wygląda. No i druga rzecz, której bank centralny nie porusza, ale my często poruszamy w naszych materiałach, no to ta nagonka na migrantów i wiele ustaw przygotowanych i wprowadzanych przez Dumę Państwową oraz rząd, które powoduje, że napływ migrantów, który jest niezbędny do rozwoju rosyjskiej gospodarki, w 2024 roku zatrzymał się i zaczął się kurczyć, czyli ten trend, który był związany z tym, że ci migranci przybywali z Tadżykistanu, z Uzbekistanu, z Kirgistanu, no mamy teraz trend, można powiedzieć, spadkowy. Mniej osób w 2024 przybyło niż w 2023. No i sytuacja oczywiście będzie się pogarszać ze względu na ustawy i prawo, można powiedzieć, antymigracyjne. Tak? Mamy ograniczenie praw człowieka, praw przemieszczania się, praw obywatelskich i traktowanie migrantów jako obywateli drugiej kategorii. Niestety wielu Rosjanom to się podoba, co powoduje oczywiście, że te ustawy znajdują poparcie społeczne, jeżeli chodzi o Rosjan, natomiast dla gospodarki są fatalne, ponieważ mamy odpływ, no i to jest czynnik bardzo proinflacyjny, siły roboczej, która była często, to było różnie, ale była niżej opłacana, co powoduje, że na ich miejsce kogo zatrudnimy? No są próby oczywiście ściągnięcia specjalistów z Afryki, natomiast no są to próby bardzo egzotyczne i w mojej ocenie skazane na porażkę, bo w odróżnieniu od tych osób, które są z Azji Centralnej, tutaj ci migranci nie będą dostosowani w żaden sposób do realiów rosyjskich, nie znając języka, często przybywając obcych kulturowo, mentalnie krajów, będą mieli duży problem z asymilacją i też jak gdyby długi czas, jeżeli chodzi o przygotowanie i wdrożenie się do konkretnych zawodów. Oczywiście będą jakieś wyjątki pozytywne, natomiast ogółem ten trend moim zdaniem jest skazany na porażkę. Natomiast no oczywiście to jest Rosja, tutaj nie możemy wykluczyć, że takie pomysły będą realizowane. No i teraz, jeżeli chodzi o tą drugą połowę roku, należy się spodziewać cały czas, że tych pracowników będzie za mało, będzie presja płacowa, będą podnoszone koszty związane z produkcją, szczególnie, że produkty importowe bardzo często będą zastępowane produktami rosyjskimi i mówiliśmy o tym procesie tak zwanej czebolizacji rosyjskiej gospodarki, ale to nie będzie polegać na jakimś elemencie pozytywnym, tylko na tworzeniu różnego rodzaju monopoli często i przejmowania tych mniejszych firm przez większe firmy, które będą bardzo często mogły narzucić odpowiednią marżę na produkty i zwiększać tą cenę lub, bo to niekoniecznie będzie za każdym razem tylko zwiększanie ceny, zmniejszanie i z tym będziemy mieli do czynienia jakości produktów, czyli bardzo często, jeżeli będziemy mieli produkty spożywcze, to będziemy mieli do czynienia z gorszą jakością
tych produktów. W przypadku innych może to być inaczej. Dobrze, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, chyba że będziecie mieli tutaj pytanie. Będę starał się na nie odpowiadać. Czy jeżeli Elwira podniesie stopy procentowe banku centralnego na 20%, czy to uspokoi sytuację ekonomiczną w Rosji, czy te 20% wystarczy? Zdaniem analityka Maksima Osaczija nie wystarczy i mamy do czynienia z tym, że powodem obecnej inflacji jest to, że państwo żyje ponad stan, a bank centralny nie ma prawa do zaostrzania się, ponieważ gwałtowny wzrost głównej stopy procentowej, powiedzmy do 40%, może doprowadzić do kryzysu zadłużenia. Czyli on uważa, że takim odpowiednim, żeby zatrzymać obecny stan i obecną inflację, no byłoby podwyższenie tej stopy do 20%. Natomiast wydaje się to mało prawdopodobne. Dobrze, następne pytanie. Czy to nagranie na żywo, czy nagranie? Jest to na żywo. Tu jest pytanie chyba dotyczące nie do mnie, ale okej, spróbujemy się z nim zmierzyć. Czy jak zostanie zawarty jakiś sztuczny pokój, to zbrodniarze wojenni będą sądzeni, czy sprawy zostaną umorzone? Nie wiem tego. Uważam, że jeżeli zostanie zawarty rozejm czy pokój, to rosyjscy zbrodniarze nie zostaną ukarani. Ale to jest moje zdanie, ja tego nie wiem. Też jest możliwość, jeżeli ktoś ma taką ochotę, zadzwonić na linię i jest możliwość też zadania głosowo pytania, jeżeli ktoś chciałby. Dobrze, szukamy dalej następnych pytań. To widzę, że dosyć dużo jesteście aktywnym na czacie. 30% to tani kredyt, skoro ludzie chcą brać. No ja kiedyś podawałem tutaj dane, no, że 20, prawie 8 bodajże procent osób twierdzi, że wzięłoby kredyt na każdych warunkach. Co jak gdyby pokazuje, że ten kredyt nie jest brany dlatego, że oni uważają, że to jest tanio czy nie tanio, tylko uważają, że muszą wziąć ten kredyt, żeby przeżyć. Więc to jest zupełnie inna sytuacja niż jak to, że ktoś kupuje na przykład drugi samochód dla rodziny, bo ma takie możliwości i bierze pod to kredyt. Tu mamy sytuację, jeżeli chodzi o egzystencję, tak? I często te kredyty są brane, żeby spłacać poprzednie kredyty. W sumie w Turcji jest jeszcze gorsza jazda z inflacją, a jakoś żyją. No tak, no oczywiście. Możemy podać wiele krajów, gdzie jeszcze gorsza jest sytuacja. W Wenezueli ludzie też żyją, tak? To nie za bardzo rozumiem, o czym ma to świadczyć. Ludzie będą żyć zawsze, tak? Jeżeli będzie tylko taka możliwość. Będą się próbować dostosować. W Rosji też, jeżeli inflacja byłaby na poziomie 120%, też by ludzie żyli, tak? I być może też by Rosja prowadziła różnego rodzaju wojny napastnicze. Tu jedno z drugim często nie ma nic wspólnego. Jak według Ciebie jest granica nieprzekraczalna w sferze ekonomicznej, którą Rosjanie nie zaakceptują, niewypłacanie
To się przekonamy, no jeżeli ten konflikt będzie trwał dłużej, gdzie jest ta granica? No bo ona gdzieś jest, tak? No każde społeczeństwo ma jakąś granicę. Oczywiście tutaj możemy zakładać, że Rosjanie ten próg bólu mają podwyższony. Natomiast czy to jest granica tego typu, że pensje byłyby niewypłacane? Być może tak. No, mi jest naprawdę trudno to określić, no bo to jest taki, dopóki nie sprawdzimy, no to nie będziemy wiedzieć, tak? A więc sytuacja jest tego typu, że my musimy to sprawdzić. I dopiero wtedy będziemy wiedzieć, nie? Natomiast dopóki coś takiego nie zaistnieje, no to my się w tym momencie nie dowiemy. No a więc to troszeczkę wygląda na zasadzie takiej no, sprawdzenia na żywym organizmie. Na pewno jest istotne to, że pamiętajcie, że ponad 40. Rosja ma specyficzne problemy. 40% ponad ludności żyje z różnego rodzaju albo wspomagane jest różnego rodzaju pomocą państwa. I jeżeli to przestałoby być wypłacane, no to wtedy prawdopodobnie jakieś granice zostałyby przekroczone. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości takiego buntu w Rosji, no to one są na pewno mniejsze, ale to nie wynika z tego, że nawet Rosjanie mają mniejszy ten próg bólu, tylko tu muszą mieć jakąś alternatywę. W tym momencie nie mają zbytnio sensownej alternatywy wobec rządów obecnego reżimu. Tak? No, tu nie mamy jakiejś silnej opozycji, ta opozycja została zniszczona, no to musiałyby być oddolne jakieś rewolucyjne zmiany, a żeby ta rewolucja miała nastąpić, no to musiałyby być grupy, które mogłyby przejąć tą władzę. No i to pytanie jest, kto to miałby być i dlaczego miałby przejmować właśnie teraz władzę, skoro wiele problemów Rosji jest nierozwiązanych, począwszy od toczącego się konfliktu. Natomiast musimy też założyć, że Rosja charakteryzuje się też tym, że bardzo często pojawiają się, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, pojawią się nieprzewidziane wydarzenia, no, które zmienią tą sytuację w Rosji. Jest mi trudno je prognozować, bo to jak gdyby ktoś inny jest od prognozowania tego, co się ma wydarzyć i niewiadomego. Natomiast patrząc na te dane historyczne i różnego rodzaju sytuacje, która często w Rosji następowała, bardzo często takie sytuacje miały miejsce. Moim zdaniem sytuacja i gospodarcza, i to, co się dzieje obecnie na froncie, wskazuje, że coś takiego pewnie nastąpi. Co to będzie, nie mam pojęcia. Tutaj jest od Adamusa. Rynek konsumencki jest rozgrzany, gospodarka Rosji ma problemy po stronie podaży, a nie nadmiernego popytu. Stopy procentowe są i tak poniżej realnej inflacji i Rosjanie chyba to czują. I to jest dużo prawdy, bo część Rosjan też chce, no, w momencie, kiedy Rosjanie widzą, że te stopy procentowe rosną, to też jest niebezpieczeństwo, w które popada też bank centralny, podnosząc te stopy stopniowo, no bo to jest takie oczekiwanie proinflacyjne, czyli no i z tym bank centralny też będzie musiał się zmierzyć, czyli teraz mamy 18, to może wziąć ten kredyt, jak dają na 20 powiedzmy 3, bo za moment, za pół roku to ja będę brał, ale już za 30%, nie? Czyli może teraz wziąć, bo i tak inflacja realna jest wyższa, a za pół roku, za rok, no będzie jeszcze gorzej. No i to jest bardzo niebezpieczne, no bo to powoduje
że te oczekiwania, zresztą to widzimy, mamy odczyty oczekiwań inflacyjnych i one są najwyższe, pomimo tego, że Eurostat moim zdaniem manipuluje przy tych odczytach, natomiast one są najwyższe od 2022 roku. Znaczy pod koniec 2023 jeszcze w grudniu były wysokie, no ale wtedy były różnego rodzaju, tak jak zawsze na koniec roku, obawy, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na to, co się działo, no to z podobnymi oczekiwaniami inflacyjnymi mieliśmy do czynienia jedynie w 2022 roku i to na tym samym początku inwazji tej specjalnej 3-dniowej operacji. Tu piszecie, że to jest jakiś patent na rekrutów. No jeżeli chodzi o rekrutów, to sytuacja zaczyna w Rosji się komplikować. Ona chyba nie jest dobra i po stronie ukraińskiej, i po stronie rosyjskiej, chociaż wydaje się, że po stronie ukraińskiej zaczyna się poprawiać. Tam problemy są innego typu, jeżeli chodzi o sytuację tą wojskową, ale to raczej odsyłam do tych kolegów, którzy na ten temat opowiadają. Natomiast jeżeli chodzi o samą rekrutację, to się poprawiła. Natomiast w Rosji no mamy te rekordy, te osławione 2 miliony w obwodzie moskiewskim. Jeżeli chodzi o zapisanie się tutaj i rekrutację do wojska, no przedziwny kierunek, który wydaje się niewystarczający, bo Rosjanie potrzebują więcej niż rekrutują, szczególnie, że chcą w tym roku zwiększyć, no i takie są dane jak gdyby i po tej stronie rosyjskiej, i po tej stronie ukraińskiej, że dążą do tego, żeby zwiększyć o 150-160 tysięcy liczbę żołnierzy, no a przy tym tempie rekrutacji, która ostatnio mocno spadła, no wydaje się to niemożliwe i raczej te próby, można powiedzieć, tak wysokich, znaczy zarobków, bo potem też w miarę wysoko ma być jak na standardy rosyjskie, no i tych pierwszych wpłat dla rodzin gwarantowanych, no bo jak się zapisze, no to dostanie. Problemy najczęściej potem są, jeżeli on zaginie, tudzież zostanie ranny, tudzież z wypłacaniem żołdu, natomiast na samym początku te pieniądze są najczęściej, ja nie spotkałem się, żeby nie zostały wypłacone, bo tak jak mówię, problemy pojawiają się z żołdem, natomiast one się pojawiają dopiero później, tak, nie na samym początku, ale wskazuje, że jeżeli konflikt nie zostanie zamrożony lub nie dojdziemy do jakiegoś rozwiązania pokojowego, to Rosjanom, tak jak tej stronie ukraińskiej, szczególnie przy obecnym pomyśle na ofensywę rosyjską, czyli z założeniem dużych strat po stronie ukraińskiej, głównie dzięki lotnictwu i bombom szybującym, ale również dużych strat, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zdobywanie terenu i używanie w większym stopniu piechoty niż tutaj i zarówno artylerii, jak i również tego sprzętu pancernego, no to przy tym założeniu no wydaje się, że Rosjan czeka mobilizacja. Ta mobilizacja jest no nieuchronna, no jeżeli Rosjanie chcą osiągnąć swoje cele, a celem Rosjan, pamiętajcie, jest podporządkowanie Ukrainy oraz budowa bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj cały czas podkreślają, że te cele się nie zmieniły. Może być jakieś zamrożenie tego konfliktu, natomiast sami Rosjanie wskazują, że mogło ono by być korzystne dla Ukrainy, chociaż wydaje się, że zamrożenie konfliktu byłoby bardziej korzystne dla Rosji w tym momencie i możemy się tego pewnie spodziewać, tylko pytanie jest,
kiedy i na jakich zasadach. No bo tu jest największy problem, że te propozycje rosyjskie są na ten moment na zamrożenie. Nie mówimy w tym momencie nawet o pokoju, tylko zamrożeniu tego konfliktu, nieakceptowalne dla strony ukraińskiej. Stąd cały czas te rozmowy pokojowe nie mogą się w żaden sposób, moim zdaniem, spotkać. Ostatnio dosyć ciekawa inicjatywa ukraińska i wizyta w Chinach. Zobaczymy, co będzie. Rosjanie czekają cały czas na zmiany w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, czy te zmiany nastąpią i czy one faktycznie będą korzystne dla reżimu na Kremlu, tak jak tutaj rosyjskie media to zapowiadają. Dobra. Tu pytanie jest, w jakim języku będą się dogadywać z migrantami z Afryki. No, po rosyjsku. To jest oczywiste, bo jeżeli chodzi o znajomość języków, no to ten rosyjski będzie głównie, tak? Tu jak gdyby myślę, że będą osoby też, jeżeli chodzi o te osoby z Afryki, które znają ten rosyjski, natomiast no będzie mniejszość, tak? Bardziej popularny oczywiście będzie rosyjski. Pytanie jest o Fundusz Dobrobytu. No bo miałem powiedzieć, ile mniej więcej zostało. Jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu, to mamy tam kilka części, tak zwaną część znaczy cały fundusz, część stałą i część płynną. I jeżeli chodzi o całość tego funduszu, to on składa się z tej części stałej, która zawiera głównie akcje, jak i obligacje firm państwowych rosyjskich. No i tu mówimy o jakich firmach. Największa wartość to jest pakiet kontrolny Sberbanku, pakiet Aeroflotu, akcje różnego rodzaju tych gigantów naftowych, to ma akurat akcje mniejszościowe, różnego rodzaju również obligacje i zarówno rządowe, jak i komercyjne, również też papiery zagraniczne, jeżeli chodzi o obligacje czy papiery dłużne chińskie. No i można powiedzieć, że to jest tam największa ta zawartość to jest pakiet kontrolny Sberbanku. To największy rosyjski bank, 140 milionów kont, czyli osoby prywatne, firmy, często kilka razy te osoby prywatne też, czy firmy liczone w różnych konfiguracjach. Dosyć wartościowy pakiet, tylko no niezbywalny, no bo trudno sobie wyobrazić, że rosyjski rząd sprzedałby pakiet większościowy Sberbanku, no bo pytanie, komu miałby sprzedać, no musiałby być chętny na przejęcie największego rosyjskiego banku, no i pytanie, czy Rosjanie też chcieliby to zrobić. A jeżeli chodzi o tą część płynną, to mamy tam, mieliśmy ponad 400 ton złota. Rosjanie z tego, co sami podają, a do końca się nie przyznają, znaczy inaczej, w niektórych miejscach się przyznają, sprzedali ponad 100 ton złota, jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu. I na ten moment zostają juany, czyli możecie sobie przeliczyć tonę złota, mniej więcej 300 ton tego złota, 325, tak się mówi,
no powiedzmy 300. No i zostają do tego juany. Te juany szacuje się, że to jest pomiędzy 15 miliardów dolarów a 20 miliardów dolarów. To znaczy tam w przeliczeniu na te oczywiście dolary. No i nic więcej nie ma. A więc ta poduszka finansowa no przestała istnieć. Ona jeszcze na początku tego roku wynosiła około 30 miliardów w tych juanach, natomiast był dotowany na 10 miliardów dolarów mniej więcej projekt Gazpromu oraz deficyt budżetowy, jeżeli chodzi o ten czy raczej zeszły rok. A więc w tym momencie mówi się o około 15 miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o obecny deficyt budżetowy, no to mamy tutaj rozbieżność. Jeżeli chodzi o rząd, to twierdzi, że on jest na poziomie 10 miliardów. Planowany deficyt budżetowy w tym roku 20 miliardów dolarów. Znaczy oczywiście w rublach, ja to wam teraz przeliczam. No, jeżeli chodzi o odczyt tak zwanego Skarbu Federalnego, to jest instytucja, która podaje zgodnie z prawem, jaki po pierwszym kwartale był deficyt, jeżeli chodzi o budżet. No i okazuje się, że po pierwszym kwartale Rosjanie zrobili 2 miliardy, znaczy 2 biliony rubli, czyli około ponad 20 miliardów dolarów, a więc w tym momencie taki mniej więcej deficyt się pojawił. Natomiast jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów twierdzi, że tam prawdopodobnie nie były ujęte pewne wpływy, no i twierdzi, że ten deficyt jest o połowę mniejszy, natomiast na koniec roku ma wynieść, on został podwyższony ustawą do 20 miliardów, a więc teoretycznie Rosjanie nie mają w tym momencie oprócz tego złota, które jeszcze mogą próbować w tym roku upłynnić i pewnie tutaj częściowo to zostanie zrobione, no nie mają możliwości, no bo też wyczyścić się zupełnie do zera, no to będzie troszeczkę słabo. A więc tak to wygląda. Natomiast no tutaj bardzo często spotykacie się z tym, że Rosjanie podają, że mają mniej więcej tak 600 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o wszystkie rezerwy. To jest prawda, jeżeli się uwzględni te zamrożone, te akcje różnego rodzaju, no bo jeżeli popatrzymy na cały Fundusz Dobrobytu Narodowego, no to mamy 100 miliardów dolarów, no tylko mówię, że to jest często ta część stała plus płynna. Dobrze, ja na moment się odświeżę, bo widzę, że mnie troszeczkę tutaj mrozi. Mam nadzieję, że dobrze mi widzicie. Napiszcie, a ja zaraz zobaczę, jak to wygląda na live, bo dzisiaj jakieś dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało. No dobrze, widzę, że troszeczkę jakoś tam klatkuje, ale nie wygląda to jakoś bardzo źle. Dobrze, przejdziemy do kolejnych pytań. Czy Rosja używa złota jako forma płatności, skrzynia? Tak, Rosja używa, to nie, znaczy inaczej. Są takie doniesienia i takie informacje się pojawiły. Jest to używane jako forma płatności. Czy w przypadku Korei Północnej, no takie doniesienia się również pojawiły, natomiast tam też często były bartery związane z wysyłaną żywnością. Przy czym tu też pojawiły się informacje ze strony Korei Północnej, że wysłali 5 milionów pocisków. Wydaje się, że to nie jest prawdziwa liczba i zostało to zawyżone, no ale tego oczywiście nie wiemy.
no bo to by wskazywało, że olbrzymia ilość pocisków, które dostarczyli, była wadliwa. Wydaje się wręcz niemożliwa. To Blue Wolf pisze, to złoto idzie sobie do Chin, albo do ZE, albo Kazachstanu. No tak, różnie ono sobie przepływa, ale to złoto przepływa. Jaka sytuacja graniczna spowodowałaby masowy dodruk pieniądza, świadczenia socjalne? Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o możliwości zadłużania się, bo teraz mieliśmy, Rosja potrzebuje około rocznie 45 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o zadłużenie się, czyli obligacje. Wydaje się, że około 15 miliardów, jeżeli chodzi o ten rok, już uzyskała, natomiast aukcje majowe i czerwcowe są wstrzymane, bo tu mamy rozjazd i dychotomię pomiędzy rządem a bankiem centralnym, bo rząd czeka na to, kiedy stopy będą niższe. Albo inaczej, czeka na to, że sygnał na rynek, który zostanie wysłany, to zostanie wysłany, że to była ostatnia podwyżka, a teraz to będą obniżki. Czyli, że dojdziemy do sytuacji, że ostatnio dziesięciolatki były 15 bodajże 4, te jednoroczne przykładowo 16,8%. No i rynek uzna i instytucje finansowe w Rosji uznają, że dobra, to jest maks, a dalej to będziemy mieli w następnych latach spadek tej inflacji i dzięki temu rząd będzie mógł sprzedawać więcej obligacji na przykład na 5-10 lat, ponieważ tam to oprocentowanie będzie niższe i zakup tego przez rosyjskie instytucje no, będzie dosyć szeroki. No tylko, że rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest taka, że mamy podwyżkę stóp procentowych oraz zapowiedź, że może będzie kolejna podwyżka. Być może ona we wrześniu nie nastąpi, bo mamy następne posiedzenie Rady Dyrektorów we wrześniu, ale może ona nastąpić w następnych miesiącach, a dodatkowo Bank Centralny powiedział, że jeżeli chodzi o te stopy, no to one dosyć długo się utrzymają, jak i również inflacja dosyć długo utrzyma się, z którą mamy do czynienia. Tak przynajmniej Bank Centralny twierdzi. No i to idzie w sprzeczności z potrzebami rządu, no bo rząd teraz potrzebuje zaciągnąć w trzecim, w czwartym kwartale kolejne pożyczki, jeżeli chodzi o no, utrzymanie tutaj budżetów. W przeciwnym razie musi zacząć drukować. Tak, musi zacząć drukować, jeżeli by się nie udało zrobić tych pożyczek, no bo tutaj no ewentualnie może próbować cały czas jeszcze upłynniać to złoto, które ma. No pytanie jest, no bo jeżeli sobie przeliczycie te 300 milionów ton, no to trochę może być mało. I być może trzeba sięgać po następne rezerwy, a te następne rezerwy no już nie są do końca w gestii rządu i tego Funduszu Dobrobytu Narodowego, a już są w gestiach Banku Centralnego. No oczywiście reżim może coś nakazać, może też zmienić panią prezes, natomiast pani prezes raczej, jeżeli chodzi o rezerwy Banku Centralnego, nie chce ich ruszać, no bo to by spowodowało, pytanie, czy oczywiście można to próbować jakoś po cichu zrobić, natomiast no, jeżeli ta informacja by gdzieś się pojawiła, że bank centralny szuka kupca na, nie wiem, 500 ton złota, no bardzo negatywnie wpłynęłoby to na sytuację, no już i tak słabą rosyjską.
Ta część zamrożona to już ma swoje przeznaczenie raczej. No już zaczyna się skubać, czyli te dochody, jeżeli chodzi o tą część zamrożoną, idą w lipcu, no już powinny dojść w tym momencie albo dochodzą na Ukrainę. Mówimy tutaj o 1,5 miliarda w tym momencie dolarów, a więc ta pierwsza transza. Czy rząd zwiększa emerytury, w jakim tempie? Rząd zwiększa emerytury, natomiast indeksuje je poniżej w tym momencie, nawet jeżeli chodzi o emerytury wojskowej, tam była bodajże indeksacja powyżej 6%. Więc no nie jest to w wystarczającym tempie, szczególnie, że jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w 2024, to ten wzrost wynagrodzeń no sięga 20%. Więc widzimy bardzo przedziwną sytuację, bardzo mocno proinflacyjną. Są zwiększane wynagrodzenia, jeżeli chodzi o sektor surowcowy, który boryka się z dużymi problemami, sektor obronnościowy. Mamy odpływ migrantów, którzy mało zarabiają, trzeba ich zastępować często Rosjanami, którzy więcej żądają za tą samą pracę, na przykład jeżeli chodzi o gastronomię, no co powoduje presję inflacyjną. Więc mamy tą presję inflacyjną związaną ze zwiększonymi kosztami personelu. To jest główny czynnik, jeżeli chodzi o teraz inflację. No i ponieważ ta inflacja rośnie, w sklepach jest coraz drożej, no to ludzie przychodzą, mówią, chcemy kolejną podwyżkę, no i to tak się mniej więcej napędza. Co jeszcze w Rosji mogą upłynnić, sprzedawać? Może mają jakiegoś jokera, asa w rękawie? No mają na pewno te różnego rodzaju możliwości dyplomatyczne, no i próbę tutaj rozegrania obecnego konfliktu, zamrożenia w sposób dyplomatyczny, wpływając na rządy, na poszczególne kraje, na społeczności i tak dalej. No bo nie mogą prowadzić tego konfliktu w nieskończoność, próbują zapewnić, i takie były ostatnio zapowiedzi, że konflikt może trwać do 2034 roku. Skąd ten 34? Nie mam zielonego pojęcia, w równej mierze mogliby powiedzieć dowolną datę i tak byłoby to mało realistyczne. Jeżeli popatrzymy natomiast, bo to jest ciekawe, na obligacje rosyjskie, to rynek największą wartość tych obligacji zakłada na obligacjach dwuletnich. Co by wskazywało, że teoretycznie rosyjski rynek finansowy zakłada, że ten konflikt potrwa jeszcze 2 lata. Czy tak będzie? No pewnie nie, ale takie są założenia i takie są odczucia, jeżeli chodzi o rynek długu. No bo to jak gdyby zakłada, że przez te 2 lata będą te podwyższone wydatki, no i po tych 2 latach te wydatki zostaną zmniejszone, no a ponieważ wydatki podwyższone są związane z prowadzonym konfliktem, no to zakłada się, że to będzie maksymalnie do 2026. No tutaj oczywiście pojawią się w międzyczasie różnego rodzaju problemy, nie tylko jeżeli chodzi o personel, żołnierzy. Większym problemem dla Rosji obecnie są braki sprzętowe. Tego sprzętu zaczyna już w tym roku brakować, w przyszłym roku, jeżeli chodzi o magazyny głębokiego składowania, większość, będą oczywiście wyjątki jeszcze, ale większość tych magazynów przestanie funkcjonować, bo już nie będzie za bardzo co remontować. I o tym wielokrotnie mówiliśmy, że tak to wygląda. Najwięksi optymiści mówią, że do połowy 2025 roku taka możliwość będzie istniała.
natomiast uważam to za mało realne. Kto kupuje obligacje rządu Rosji? Rosyjskie banki, tak. Rosyjskie banki najczęściej są tymi kupującymi. Dlaczego nie wymusi się kupna przy niższym oprocentowaniu? No wielokrotnie mówiłem, że po to prawdopodobnie władza sięgnie, to znaczy zaproponuje na którejś aukcji zakup, no i ten zakup zostanie zrealizowany przez te banki. Więc tutaj liczyłbym się z tym, że ten problem związany z długiem zostanie przerzucony jeszcze w tym roku na banki. Pytanie jest, jakie warunki zostaną zaproponowane bankom. No ale też musicie zdawać sobie sprawę, że to jest przerzucenie problemu, no bo banki w tym momencie pożyczają i coraz więcej mają tych kredytów straconych prawdopodobnie, których ludzie nie będą mogli spłacać, no i jeszcze będą musieli kupić obligacje rządowe na niskim oprocentowaniu. No to taki trochę może być kiepski interes i banki będą się oczywiście bronić, natomiast jeżeli będzie do wyboru albo dla dyrektora banku, albo kołyma, albo zakup obligacji, no to oczywiście wybór jest łatwy. Tutaj też były różnego rodzaju i będą, myślę, pomysły na różnego rodzaju obligacje skarbowe, wojenne, tak jak tu piszecie, z dłuższym okresem wykupu, tak, 30-letnie, 50-letnie czy jakieś inne. Jak najbardziej. Takie pomysły cały czas się przewijają. One to niekoniecznie muszą być nazwane wojenne, one mogą być narodowe, rozwojowe, jakikolwiek inna nazwa też by była ok. Pytanie, co to da? No kupujemy czas. Kupujemy czas, który w tym momencie potrzebny jest reżimowi. No bo w równej mierze mogliby zacząć drukować, zamiast bawić się w obligacje, zacząć drukować pieniądze. No efekt może być koniec końców podobny, natomiast opóźniamy pewne procesy. No i być może, jeżeli opóźnimy odpowiednio długo te procesy, no to na przykład strona ukraińska się załamie, być może będzie jakaś możliwość przekonania tutaj zachodnich partnerów do ustępstw. Tu cały czas jak gdyby gra o to idzie, żeby tego czasu kupować, tak? No bo widzimy, że gospodarka rosyjska się prymitywizuje, tworzą się bardzo niebezpieczne procesy, jeżeli chodzi o monopolizację tej gospodarki, brak konkurencyjności, załamanie się importu, regres technologiczny, brak dopływu kapitału, no wiele elementów, które Rosja sobie tworzy problemy na przyszłość. Natomiast wszystko podporządkowane jest w tym momencie specjalnej operacji i budowaniu tutaj pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej, bo tutaj pamiętajmy, że jeżeli Rosji uda się wywrzeć na Zachodzie różnego rodzaju ustępstwa, no to spowoduje to, że będzie taka chęć następnych tego typu sukcesów, tak? Więc tutaj możemy liczyć się, że nawet w przypadku zamrożenia tego konfliktu, no wcześniej czy później ten konflikt zostanie odmrożony, tudzież Rosjanie będą cały czas chcieli budować to bezpieczeństwo Europy, no i to cały czas będzie wracać, czyli żeby Europa traktowała Rosję jako partnera, z którym no, należy uzgadniać wszystko, co się tutaj dzieje, ze względu na tą siłę militarną, która Rosja posiada.
Więc to jest mniej więcej cały czas to myślenie. Pamiętajmy, że celem Rosji jest odsunięcie Ukrainy. O, i teraz mi wywaliło. Widzę, że jakieś mamy przerwy tutaj, jeżeli chodzi o dostawy prądu, ale my sobie na zasilaniu awaryjnym jeszcze będziemy kontynuować. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. To tak jak mówiłem, celem Rosji jest kontynuacja tego konfliktu. No i rozszerzanie być może w przyszłości, tak na to przynajmniej obecny reżim wskazuje, dopóki nie uda się tutaj przynajmniej częściowo zrealizować celów specjalnej operacji. Może też przypomnę, jakie to są mniej więcej cele, bo nie każdy to rozumie. Neutralny pas, jeżeli chodzi o Ukrainę, być może też kraje sąsiednie i odsunięcie NATO, najlepiej oczywiście za Odrę i wrócenie do sytuacji sprzed rozpadu Związku Sowieckiego. Nie, dzisiaj są jakieś u mnie burze, słuchajcie, i dlatego są różnego rodzaju, cały czas mi ten prąd przerywa, tak, a więc to tak mniej więcej wygląda. Zaraz się troszeczkę podjaśnimy, a więc będziecie mnie troszeczkę lepiej widzieć. No mam właśnie generator. Teraz jesteśmy na generatorze, więc jak najbardziej generator jest, a dokładnie jakiś UPS. A więc jest zakupiony, jakoś chyba na to nie było żadnej zbiórki, a więc zakupiłem już z własnych środków. Gwarantem, tutaj mamy pytanie, gwarantem banków jest rząd, który ma pustą kasę, z czego dokapitalizuje banki, jak dojdzie do rajdu. No nie dokapitalizuje. To jest pytanie jak gdyby trochę retoryczne, jeżeli chodzi o te banki, no to zostanie to przerzucone na nie. No to trochę tak jak sytuacja teraz z Gazpromem, tak? No Gazprom ma stratę, miał w zeszłym roku, w tym roku prawdopodobnie też strata. No i to jest problem w tym momencie Gazpromu. Rząd nie jest w stanie w tym momencie pomóc, natomiast za jakiś czas będzie zmuszony. No i jak to może zrealizować? No może to zrealizować w ten sposób, że wydrukuje, tak? Że wydrukuje tutaj, teraz jest, widzicie, za jasno, raz za jasno, raz za ciemno. Widzę, że tutaj już jeżeli chodzi o to zasilanie, to mi wróciło, a więc dzisiaj taką mam zabawę. Tak, mamy UPS-a, nawet dobrze działa, jestem zadowolony, a więc tak. No, my od jakiegoś czasu mówimy, że to jest taka zabawa, tak? Przekładamy te pieniądze, opóźniając pewne procesy związane spójrzcie, duża część, jeżeli popatrzycie na historię i na toczące się konflikty, bardzo często kraje, które brały udział w takim konflikcie, często borykały się z problemem inflacyjnym. To nie jest coś, co dotknęło tylko teraz Rosję. To jest gdzieś wpisane w ten proces, a ponieważ specjalna operacja nie trwa 3 dni, a 3 lata, no to takie są efekty, tak? A tutaj sytuacja byłaby oczywiście o wiele lepsza, jeżeli byśmy mieli jakiś lend-lease i jakiegoś bogatego wujka, który by Rosji pomagał. A chyba że ktoś traktuje Koreę Północną jako bogatego wujka, no to może tak, ale ona raczej w drugą stronę potrzebuje cały czas różnego rodzaju towarów,
i za bardzo nie może pomóc Rosji, a ten bogaty chiński wujek no też nie chce za bardzo pomagać, bo nie ma w tym żadnego interesu, żeby wspomagać finansowo reżim na Kremlu, licząc na to, że następny reżim będzie bardziej przychylny, bo wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o obecnych oligarchów. To, co widzimy, to proszę zwrócić uwagę na różnego rodzaju spółki joint venture oraz bardzo dużą skłonność rosyjskich oligarchów do współpracy z tymi partnerami chińskimi. Dlaczego oni chcą często po to sięgać? No właśnie po to, żeby albo omijać sankcje, no albo móc przetrwać na tym rynku, tak? A jedynie partner chiński na ten moment daje takie gwarancje, bo nie mają żadnego jak gdyby wyboru, jeżeli chodzi o ochronę ich majątków. Z jednej strony muszą to rozgrywać na tyle mądrze, żeby tutaj nie zirytować obecnego rządu i władz na Kremlu, a z drugiej strony zapewnić sobie na przyszłość wsparcie tego chińskiego partnera. No i takie rozmowy widzimy, że bardzo często się toczą. Tu pytacie się, jak gospodarka będzie wyglądać po 2 kolejnych latach. No, widzimy taką powolne pogarszanie się różnego rodzaju elementów. No i widzimy tylko my widzimy to tak bardziej jak bank centralny widzi. No bo bank centralny pokazuje, że ta sytuacja jest zła, natomiast reżim i rząd, no to pokazuje to, co czytacie czasami na polskim Twitterze czy na niektórych kanałach YouTube'owych, którzy mówią, że jest lepiej niż sami Rosjanie to oceniają, tak? I to też jest takie zaskakujące, no bo mamy i zarówno często cytujemy rosyjskich ekonomistów, którzy postrzegają sytuację bardziej realnie, natomiast no polscy niektórzy eksperci uważają, że ta gospodarka no wygląda nawet lepiej niż w tych planach i w tych prezentacjach Kremla. To jest zaskakujące, ale czasami tak jest. Chociaż widzimy, że ostatnio, jeżeli chodzi o różnego rodzaju doktorów, no to powoli ta narracja się zmienia, bo została zauważona, że jest inflacja, że chyba magazyny głębokiego składowania, które miały być nieskończone, no chyba się kończą. A więc widzimy, że powoli narracja się zmienia, no chociaż oczywiście podkreślane jest to, że Ukraina i tak szybciej padnie, tak? A więc i ja tego nie wiem, kto szybciej. My zajmujemy się tą gospodarką głównie rosyjską, no i widzimy to, co widzimy. Tu nie rozumiem. Jeśli Rosja produkuje na magazyn, a nawet z magazynów głębokiego składowania ginęło wiele rzeczy, to czy to nie jest wchodzenie na te same grabie? No w Rosji dużo rzeczy ginie, dużo płonie, tak jak wiecie. No i mamy też to aresztowanie tutaj, być może Maciek będzie właśnie robił ten live, być może też jutro będziemy mówić, no 5. generał, ten od sorbetów wieprzowych został aresztowany. Pamiętacie, jak pokazaliśmy kiedyś na Kremlince sorbety wieprzowe, czyli konserwy, które dostają rosyjscy żołnierze, w którym w puszce zawierającej wieprzowinę znajduje się sama woda. Po tej wieprzowinie okazuje się, że generał Buchakow, który odpowiedzialny był za logistykę armii rosyjskiej, no i za te wszystkie przewiny, które Girkin Striełków pokazywał i omawiał w swoich materiałach, zresztą my też pokazywaliśmy często, no okazuje się, że ostatnio został aresztowany, no i wskazuje się właśnie tę korupcję związaną z dostawą artykułów spożywczych dla wojska. On i jego córka, że tak powiem, są zamieszani w sprawę tą korupcyjną. Przypomnijmy, Buchakow od 2008 do 2022
wiceminister obrony zajmujący się rosyjską logistyką, no obarczany o różnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o pierwszą fazę frontu, pierwszą fazę tej specjalnej operacji. We wrześniu 2022 odwołany. Na jego miejsce się pojawił ten tak zwany rzeźnik z Mariupola. Natomiast no, sam generał teraz aresztowany, 5. generał, zapowiadaliśmy audyty czystki, wiele osób w to wątpiło. No, okazało się, że tutaj akurat z tym trafiliśmy. Operacja FSB oraz nowego ministra Białorusowa na polecenie oczywiście administracji prezydenta. Tak, no sorbety wieprzowe na Jaruskim można obejrzeć, już nie pamiętam, to dosyć dawno było, ale jak najbardziej pokazywaliśmy, jak to wygląda. Dobrze, to ok. No były też takie, że otwierano puszki i w nich nic nie było, ale sporo było, najwięcej było takich, że była sama woda. Znaczy, tak. No i też było oczywiście to przeterminowane, też słynne jedzenie, gdzie tam były te daty ważności sprzed 10 lat, czy jakoś tak. Czy Girkina zwolnią? No na razie nic nie wskazuje. On chciał iść na front, walczyć, ale nie dostał pozwolenia. Jako ekstremista no musi się ubiegać o specjalne pozwolenie tutaj władz, żeby móc zostać po raz kolejny bohaterem, tudzież zbrodniarzem wojennym. Czy coś takiego nastąpi? Nie wiem. Wątpliwe, skoro do tej pory nie dostał pozwolenia, raczej spędzi następne lata w łagrze. No jeżeli będzie się dobrze sprawował, to być może pozwoli się mu przeżyć, tak? No bo tutaj też takiej pewności nie można mieć. Tego pytania nie rozumiem, bo tu Leszek pytasz się, ile pieniądza jest na rynku w Rosji, ile zabierając ludziom da się zamienić na obligacje. To tak to nie działa. Można spojrzeć, ja teraz nie pamiętam z głowy, na agregaty publikowane przez Bank Centralny M0, M1, M2, no i da to informację, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o liczbę gotówki, to jej praktycznie już nie ma, bo większość gotówki została zdjęta z rynku, te nadmiary. Dużo jest jeszcze, jeżeli chodzi o agregat M2, natomiast jeżeli chodzi o M0, dosyć mało. Trudno też, my kiedyś podawaliśmy, ile mniej więcej dewiz Rosjanie mają, można po te dewizy jeszcze sięgnąć. No możliwości, jeżeli chodzi o reżim, jeszcze są moim zdaniem spore. Tak? To nie jest tak, że ten reżim już w tym momencie nie ma żadnych możliwości, ma możliwości, może zabierać dewizy ludziom, może też na przykład takie pomysły są, bo jest przygotowany pomysł wymiany dekretem wymiany części depozytów na obligacje tam wojenne czy skarbowe, a więc tutaj te możliwości po stronie reżimu jeszcze moim zdaniem są spore. Dobrze, słuchajcie, my powoli będziemy kończyć. Zbliża się 8:24, a pewnie Maciek będzie chciał jeszcze odpalić swój materiał, bo pisał, że udało mu się go złożyć. A więc ostatnie pytanie i
Czy możemy oszacować, ile kiedyś podawaliśmy, już teraz nie pamiętam, jeżeli chodzi o depozyty ludności. One spokojnie dadzą. No tylko pytanie jest, jak gdyby rozumiecie, no tutaj trzeba liczyć się z konsekwencjami. Władza, dopóki nie będzie musiała sięgać po tego typu środki, no to tego nie robi. Raczej teraz mamy do czynienia z podwyższaniem podatków i szukaniem tych pieniędzy i zarówno po stronie tej ukraińskiej, jak i rosyjskiej jako dodatkowe właśnie opłaty, zarówno od firm, jak i ludności. No bo mamy wprowadzony podatek progresyjny w Rosji, mamy podwyższony CIT, mamy podwyższone podatki od kopalin. No w ten sposób próbuje się na 2025 zebrać większą ilość funduszy. Wydaje się, że to nie będzie wystarczające, a więc w 2025 władza będzie musiała sięgnąć po kolejne środki. Natomiast no, mi trudno jest zawyrokować, co zdecydują, bo być może oni sami nie wiedzą, tak? Jeżeli chodzi o to, co zostanie uruchomione. Tu Darek się pyta, pytanie o powszechną mobilizację w Rosji. Czy w ogóle ma sens w momencie, kiedy teraz państwo nie jest w stanie odpowiednio wyposażyć armii i w czasie, kiedy panuje totalna wojna dronowa? No wydaje się, że ma sens, ale też wydaje się, że to jest spóźniona decyzja. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli z każdym miesiącem ta decyzja jest coraz trudniejsza i coraz większe koszty. A więc opóźnianie, bo to trochę tak jak było z pierwszą mobilizacją. Ta pierwsza mobilizacja została opóźniona przez Putina. Jeżeli ona nie byłaby opóźniona, sytuacja na froncie byłaby zupełnie inna niż tą, którą mamy obecnie. A więc tutaj opóźnianie przez stronę rosyjską tej decyzji no i trzeba też sięgnąć po duże miasta prawdopodobnie, no i czego oczywiście rząd się obawia, tak, czyli mobilizacja, jeżeli chodzi o duże miasta, to nic, że nie do końca jest co wyposażyć tych żołnierzy i tych rekrutów. Wydaje się, że jeżeli chodzi o taką broń, tą najprostszą, to Rosjanie są w stanie tutaj dosyć mocno zwiększyć tą produkcję, bo największe problemy są, jeżeli chodzi o te elementy takie jak samoloty, helikoptery, haubice, czołgi, no a nie przykładowo karabiny maszynowe, tak? A więc wyposażyć tych ludzi będzie można. Pytanie jest, czy Rosja jest gotowa na taki wysiłek, no i czy się zdecyduje. No tu raczej wydaje się, że Putin, bo takie plany były, to nie jest tak, że Rosjanie nie mieli planów tej powszechnej mobilizacji, tylko te decyzje na poziomie politycznym były blokowane cały czas przez prezydenta, przez Putina. Bo wojskowi proponowali już w 2023 tą powszechną mobilizację. Najpierw mówiono o wiośnie, potem mówiono o jesieni. Rząd się nie zdecydował. Były plany. Prawdopodobnie, jeżeli by się zdecydowali, sytuacja na froncie byłaby zwycięska dla Rosji, jeżeli by się zdecydowali w 2023. Natomiast nie zdecydowali się, no i w tym 2024 liczą w tym momencie prawdopodobnie na jakieś rozwiązanie dyplomatyczne, które miałoby nastąpić na początku 2025. Czy ono nastąpi? Trudno mi tutaj wyrokować, bo to wiązałoby się też prawdopodobnie ze zmianą w Stanach Zjednoczonych. Takie mniej więcej cały czas informacje, jeżeli chodzi o rosyjskie media, są tworzone. Czy one są prawdziwe? No nie wiemy, z jakiegoś powodu
i zarówno mobilizacja nie została ogłoszona z jakiegoś powodów, również ta ofensywa rosyjska wygląda tak, jak wygląda. To jest powolne wykrwawianie się obu stron, natomiast nie widzimy jakichś odważnych tutaj rajdów i użycia większej manewrowości ze strony Rosjan, a więc wydaje się, że jest wyczekiwanie na jakieś rozwiązanie dyplomatyczne, moim zdaniem. No, ale może się okazać, jak czasami w życiu bywa, że to rozwiązanie dyplomatyczne nie zaistnieje, no i trzeba będzie ten konflikt dalej prowadzić, tak? Co dla jak gdyby obu stron jest olbrzymim wyzwaniem, moim zdaniem. I zarówno dla strony ukraińskiej, która boryka się z wieloma problemami, jak i dla strony rosyjskiej. Czy liczą na Trumpa? Tak, liczą na Trumpa. Liczą na Trumpa, na zmianę polityki amerykańskiej. Dobrze, ja już w takim razie kończę. 20:30. Ja ze swojej strony dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.